Cześć! Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób prawidłowo skalibrować i skonfigurować amplituner zaraz po zakupie. Dzisiaj pokażę Ci, co zrobić, jak to zrobić, przez jakie kroki przejść, aby konfiguracja była prosta, łatwa i przyjemna. Przede wszystkim pokażę Ci, czego nie robić, jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację, tak aby skonfigurować cały system, żeby brzmiał on jak w kinie. Zapraszam! Na samym początku zresetujemy amplituner do ustawień fabrycznych, więc wchodzimy sobie w zakładkę ogólne, zjeżdżamy na sam dół, klikamy reset, wszystkie ustawienia, klikamy OK i wyświetla nam się monit. Czy na pewno chcesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych? Klikamy tak, czekamy kilka sekund, amplituner w tym momencie nam się wyłączy, za momencik on się uruchomi ponownie i wyświetli się menu, tak jak na początku będzie to menu z wyborem języka. OK, wyświetliło nam się menu z wyborem języka, więc wybieramy oczywiście język polski, który znajduje się na samym dole. W tym momencie pojawia nam się kolejne okno. Jest to kreator ustawień amplitunera audio-wideo. Wyświetliły się też informacje, że prawidłowa konfiguracja jest istotna dla uzyskania prawidłowego odtwarzania dźwięku i wideo. Kreator ustawień pomoże w podłączeniu głośników i innych urządzeń do tego amplitunera audio-wideo. Wyświetla się też informacja, że aby kontynuować, wybierz dalej, więc nie robimy nic innego, klikamy przycisk dalej i za momencik wyświetla się kolejna informacja, co zawiera nasz zestaw z amplitunerem. Sam zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, zawiera oczywiście baterię, mikrofon pomiarowy, stojak do tego mikrofonu oraz anteny Bluetooth oraz Wi-Fi. Natomiast sprzedawane osobno są oczywiście głośniki, przewody głośnikowe, przewody HDMI, kable audio-wideo, przewód internetowy oraz urządzenia źródłowe, czyli np. odtwarzacz Blu-ray czy konsola do gier. Klikając przycisk dalej przeniesiemy się już bezpośrednio do kolejnej sekcji, a sekcja ta jest to ustawienie głośników, więc w tym momencie musimy rozstawić kolumny frontowe z przodu, kolumny surround z tyłu, kolumny dźwięku otaczającego i subwoofery. Subwoofer nie musi być postawiony z przodu, może być on postawiony po lewej bądź po prawej stronie, natomiast i tak kalibracja będzie odbywać się w kolejnych etapach, więc nie jest to aż tak bardzo istotne. Przed rozpoczęciem całej konfiguracji jedna bardzo ważna informacja. System, który chcę Wam pokazać, jest to system 5.1.4, czyli 5 głośników w płaszczyźnie poziomej, 4 głośniki w suficie, bądź na suficie, bądź przy suficie warstwy Dolby Atmos, 1 subwoofer. Wykorzystamy 9 kanałów, natomiast jeżeli posiadasz mniej głośników, po prostu nie wykonujesz w tym momencie czynności podłączenia dodatkowych sekcji. Nie będę Wam tutaj opowiadał też, jak podłączyć głośnik do amplitunera. Taki poradnik znajdziecie na naszym kanale w innym naszym filmie, ale tutaj Wam troszeczkę ułatwię zadanie, podeślę Wam link i będziecie mogli sobie po prostu przeklikać, najpierw podłączyć głośniki, a dopiero później skonfigurować je w odpowiednim dla Was systemie. No dobra, jedziemy dalej, ja się już wyłączam, przechodzimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie posiadamy więcej niż 9 głośników, więc w tym momencie oznaczamy nie. Wykorzystujemy tylko i wyłącznie 9 kanałów. Mamy w tym momencie informację, upewnij się, aby podłączyć plus i minus przewodów głośnikowych do odpowiadającym im zaciskom. Plus to jest czerwony, minus jest to czarny kolor na amplitunerze. Jeżeli przewody nie mają oznaczeń, wybierz przycisk pomoc. W tym momencie większość przewodów posiada znacznik czerwony oraz czarny i podłączamy je w schemacie, który widzicie przed sobą. Sam amplituner daje nam krótki instruktaż, w jaki sposób mamy rozdzielić te przewody, gdzie mamy zdjąć osłonkę i gdzie mamy wkręcić ten przewód, czyli najpierw musimy terminal odkręcić, włożyć przewód oraz zakręcić terminal tak, aby przewód był ustawiony nieruchomo i w tym momencie musimy ustawić dwa głośniki frontowe, wpiąć je w odpowiednie terminale, czyli głośnik frontowy prawy musi być włożony, musi być zakręcony w terminalu głośnik frontowy prawy w amplitunerze. Tak samo głośnik frontowy lewy, czyli głośnik frontowy lewy jako kolumna musi być odpowiednio umieszczony w terminalu głośnik frontowy lewy z tyłu amplitunera. Amplituner zapyta się nas, czy posiadamy głośnik centralny. Wybieramy oczywiście, że tak i w tym momencie widzimy, w który terminal z tyłu amplitunera mamy wpiąć przewody. Podobną czynność wykonujemy z głośnikami dźwięku otaczającego. Klikamy dalej i widzimy już, w które terminale musimy je połączyć, tak aby były podpięte w odpowiedni kanał.
Tutaj się na moment zatrzymamy. Przede wszystkim przy podłączaniu głośników surround sprawdź 2 razy, czy nie podłączyłeś ich przypadkiem w terminal surround back. Terminale surround back służą do głośników dźwięku za nami, a nie dźwięku otaczającego obok. Kolumny surround są to głośniki dźwięku otaczającego. Jest to bardzo ważne z tego względu, że jeżeli podepniemy nasze głośniki surround pod terminale surround back, dźwięk po prostu nie wydobędzie się z kolumny. Z tego względu musimy 2 razy upewnić się, że głośniki dźwięku otaczającego, czyli kolumny surround, podłączamy w terminale surround. Jest to bardzo istotne z tego względu, że finalnie kino nie będzie grało, jeżeli podepniemy to inaczej. Także jeżeli chcesz, żeby wszystko działało za pierwszym razem, upewnij się 2 razy, że surround jest podpięty w prawidłowy terminal. My oczywiście klikamy, że nie posiadamy głośników surround back, klikamy dalej, a Amplituner szybko nas już informuje o tym, że pomoże nam dobrać głośniki warstwy Dolby Atmos, więc w tym momencie my klikamy dalej i wybieramy, jaką konfigurację tych głośników posiadamy. Czy posiadamy parę głośników instalacyjnych, czy te głośniki są umieszczone pod sufitem w typowych kolumnach Dolby Atmos, zamontowanych pod kątem 45 stopni w połaci pod sufitu. Natomiast jeżeli posiadamy tylko 2 głośniki, również jest taka możliwość. Możemy wybrać tylko i wyłącznie front Dolby Atmos bądź back Dolby Atmos i w tym momencie odpowiednio końcówka dostosuje się do systemu, tak aby była indywidualnie najlepiej dostosowana do danego pomieszczenia. Natomiast u nas wykorzystamy wszystkie 4 głośniki warstwy Dolby Atmos, które są zamontowane instalacyjnie w podwieszonym suficie. My oczywiście klikamy dalej i Amplituner informuje nas, w które terminale mamy podpiąć odpowiednią warstwę Dolby Atmos. To znaczy front Dolby Atmos podpinamy w terminale High 1 Right oraz High 1 Left, natomiast surround Dolby Atmos podłączamy w terminale High 2 Left oraz High 2 Right. W tym momencie mamy skończoną konfigurację warstwy Dolby Atmos, klikamy dalej i Amplituner przenosi nas do kolejnego menu. Mamy pytanie o subwoofer. W naszym systemie będzie wykorzystany jeden subwoofer, więc zaznaczamy tak i zaznaczamy 1, aby określić liczbę używanych przez nas subwooferów. Podłączamy go w gniazdo, w slot subwoofer pierwszy. Wyświetla nam się informacja o skonfigurowanym przez Amplituner systemie. No i kolejny etap to już będzie stricte automatyczna kalibracja, o której będzie mowa w dalszej części filmu. Tak wygląda pełne stworzenie całego systemu, natomiast teraz będzie bardzo ważny element. Zwróć uwagę na wyświetlane przez Amplituner komunikaty, przede wszystkim komunikaty o fazie. Jeżeli pojawi się komunikat, że faza jest odwrócona, najprawdopodobniej podłączyłeś czarny przewód do czerwonego terminala. Zwróć na to uwagę. Jeżeli nic się nie wyświetli, gratulacje. Zrobiłeś to bez błędów i spokojnie możesz przejść do kolejnego etapu. Amplituner informuje nas o tym, że będzie wysyłał sygnał bezpośrednio do każdego z głośników, aby sprawdzić poprawność podłączenia. Także tak jak mówiłem, zaczynamy kolejny etap i pierwszym elementem nowego poziomu jest ustawienie subwoofera na poziom zgodny z obrazkiem, który jest wyświetlany na ekranie waszego telewizora przez Amplituner. Przed Tobą najważniejszy etap całej instalacji – kalibracja. Kalibracja jest to proces bardzo ważny z tego względu, że jeżeli zrobimy go niedokładnie, nie będziemy mogli w 100% wykorzystać potencjału posiadanego sprzętu. Jeżeli źle ustawimy mikrofon, bądź zrobimy to niedokładnie, surround za naszymi plecami będzie grał głośniej niż kolumny frontowe. Mogą pojawić się problemy z głośnością każdego kanału, więc bardzo ważne jest to, aby taką kalibrację przeprowadzić w warunkach absolutnej ciszy i bardzo dokładnie. W tym momencie do kalibracji używamy mikrofonu załączonego w zestawie. Taki mikrofon nazywa się mikrofon kalibracyjny. I w tym momencie, przechodząc do dalszego etapu, będziemy używać tego mikrofonu w
programie nazywanym Kalibracja Odyssey. W tym etapie będziemy kalibrować cały system. Wiesz już, na co zwrócić uwagę, więc w tym momencie możesz wyjąć kartonową, przysłowiową rakietę, przysłowiowy statyw do mikrofonu kalibracyjnego i możesz już go złożyć. Za chwilę będziesz go używał, natomiast amplituner informuje nas o tym, o czym powiedziałem przed chwilą, że standardowe właściwości każdego pomieszczenia odsłuchowego mogą mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku nawet najlepszego systemu audio. Natomiast jeżeli zachowamy ciszę, na pewno skalibrujemy go bardzo dokładnie i nie będziemy musieli się niczym martwić. Sam amplituner informuje nas przede wszystkim o tym, że w zestawie jest właśnie ten kartonik, taka rakieta, na której umieszczamy mikrofon kalibracyjny i przede wszystkim informuje nas o tym, że będzie on potrzebny. Jeżeli złożyłeś sobie statyw, jeżeli zamocowałeś na nim mikrofon kalibracyjny, podłącz mikrofon bezpośrednio do amplitunera i wciśnij przycisk dalej. Sam mikrofon kalibracyjny nie jest duży, to jest jego ogromna zaleta. Jest mały, na jego szczycie znajduje się specjalnie przystosowany mikrofon do tego, aby zmierzyć odległość od miejsca, gdzie słuchamy, gdzie oglądamy film, do głośnika oraz przede wszystkim, aby zmierzyć częstotliwość, aby zmierzyć odcięcie, tak zwany crossover, z tego względu, że nie każdy głośnik może wydobyć z siebie pełnię wszystkich częstotliwości. Ma to na celu zabezpieczenie głośnika, zabezpieczenie kolumny przed potencjalnym spaleniem się bądź uszkodzeniem. Pierwszym krokiem kalibracji jest sprawdzenie, czy subwoofer jest włączony. No i jeżeli jest włączony, musimy ustawić go na 50% głośności. Po wykonaniu tego kroku możemy sobie spokojnie kliknąć dalej. Wyświetla nam się w tym momencie informacja o tym, że pomiar będzie wykonywany z 8 różnych pozycji. I po wgraniu ostatniej pozycji nastąpi autokalibracja amplitunera, natomiast my w tym momencie klikamy dalej i sam amplituner informuje nas o tym, że mikrofon musi być ustawiony w pozycji od 1 do 8 za każdym razem na wysokości uszu. W tym momencie, jeżeli przyciśniemy sobie dalej, przejdziemy do kolejnego etapu, no i z samego subwoofera oraz wszystkich głośników będzie wydobywać się dźwięk, który będzie odczytywany przez mikrofon w taki sposób, aby określić indywidualne jego położenie, częstotliwość i żeby to wszystko zapisać w amplitunerze. Ja pozwoliłem sobie to lekko przyspieszyć, u Was będzie to wyglądało nieco wolniej, natomiast po każdym etapie pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do 8, amplituner będzie hamował Was pomiędzy etapami i określał indywidualne położenie głośników i pytał, czy kontynuować do kolejnego kroku. U nas wyglądało to nieco szybciej, natomiast tak prezentuje się już bezpośrednio całe menu po wprowadzonych zmianach przez mikrofon. Wykrył nam automatycznie kolumny frontowe, głośnik centralny, wykrył, że jest jeden głośnik subwooferowy, że mamy kolumny surround, no i warstwę Dolby Atmos i z przodu i z tyłu. Kolejnym krokiem instalacji kalibracji amplitunera jest podłączenie anten Wi-Fi, więc jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej, podłącz je teraz i kliknij dalej. Amplituner pokaże Ci, w jaki sposób zrobić to prawidłowo, ale myślę, że każdy doskonale wie, jak przykręcić antenę bezpośrednio do urządzenia. Jeżeli klikniemy dalej, amplituner zacznie uruchamiać sekcję łączności bezprzewodowej. Czekamy tylko, aż się pojawi kolejny etap, kolejne menu z informacją o tym, że jeżeli posiadamy urządzenie Apple z systemem iOS 7 albo nowszym, możemy go użyć do konfiguracji. My chcemy to zrobić jak najbardziej klasycznie, więc przyciśniemy sobie ikonę po prawej stronie w rogu Inne. Kolejno wyświetli nam się menu kontekstowe, klikniemy najzwyczajniejsze wyszukaj dostępne sieci Wi-Fi, amplituner zacznie nam wyszukiwać swoją sieć. Wystarczy w tym momencie tylko i wyłącznie wybrać tą prawidłową i w tym momencie pojawia się nam monit o hasło. Ja pozwoliłem sobie wyciąć ten element z wiadomych przyczyn, natomiast u Was wystarczy wprowadzić hasło z klawiatury, która wyświetli się na telewizorze i kliknąć przycisk dalej. Chwilkę później amplituner zweryfikuje sobie hasło, dostaniemy informację, że mamy udane podłączenie do sieci i klikamy dalej.
Po udanym podłączeniu do sieci urządzenie chce sprawdzić to połączenie, czy jest prawidłowe, czy jest stabilne, więc chce nam odtworzyć jakiś sygnał audio z sieci, tak abyśmy to usłyszeli, czy jest płynnie, czy nic się nie zacina. Jeżeli słyszymy dźwięk, który amplituner nam zagrał, klikamy przycisk "Słyszę to" i amplituner przechodzi nam bezpośrednio do kolejnego etapu, czyli do nazewnictwa amplitunera. Dla nas będzie to klasycznie Denon AVC X4700H. Zaznaczamy go i klikamy dalej. Amplituner pyta się nas, czy chcemy włączyć sterowanie sieciowe. Zaznaczamy tak, z tego względu, abyśmy mogli bezpośrednio łączyć się na przykład z aplikacji Spotify Connect czy Tidal Connect, abyśmy mogli podgłośniać, ściszać i sterować źródłami, niezależnie, pomimo pilota, z niezależnego telefonu. Wybieramy też strefę czasową, jest to dla nas Europa Środkowa, Warszawa, klikamy przycisk dalej i amplituner pokazuje nam, że pomoże nam połączyć się bezpośrednio z urządzeniami, które są podpięte. W naszym przypadku jest to tylko i wyłącznie odtwarzacz Blu-ray, ale chwilkę przed tym mamy jeszcze komunikat o tym, że amplituner chce włączyć sterowanie za pomocą HDMI ARC. Klikamy oczywiście tak, co umożliwi nam sterowanie z jednego pilota, z telewizora, amplitunerem. Czyli w momencie, kiedy włączymy amplituner, włączy się telewizor i odwrotnie. Umożliwi to też sygnał zwrotny bezpośrednio z telewizora. W momencie, jak na przykład oglądamy serial, oglądamy film z portalu Netflix, dźwięk wróci z telewizora kanałem zwrotnym bezpośrednio do amplitunera. Więc w tym momencie klikamy tak, amplituner przenosi nas do kolejnego etapu, do wyboru naszego urządzenia wejściowego. Dla nas jest to odtwarzacz Blu-ray, więc klikamy na niego, przełącza nas do kolejnego menu, wybieramy podłączenie oczywiście za pomocą HDMI, wpinamy odtwarzacz w gniazdo numer 3 do gniazda Blu-ray i amplituner informuje nas o tym, że za momencik wyświetli nam testowy obraz, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Wszystko jest ok, obraz się pojawił, więc klikamy dalej i od razu pyta nas, wykrył nazwę, więc pyta nas o to, w jaki sposób chcemy nazwać to urządzenie. Dla nas będzie to standardowo model UBP X700 od firmy Sony. Jeżeli nie mamy innych urządzeń, klikamy zrobione. W naszym przypadku nie ma nic innego, więc robimy właśnie to. W waszym przypadku, jeżeli posiadacie na przykład konsolę do gier, możecie spokojnie kliknąć więcej i wybrać kolejne urządzenia i przejść je dokładnie w taki sam sposób jak teraz. W kolejnym menu amplituner pyta się nas, czy wyrażamy zgodę, aby pomóc udoskonalać produkty i obsługę klienta. Są to oczywiście informacje anonimowe, natomiast tutaj mamy wybór. Jeżeli chcemy, możemy się zgodzić, jeżeli nie chcemy wyrazić zgody, klikamy po prostu nie zgadzam się. Po wyborze odpowiedniego przycisku informuje nas, że dostępna jest aplikacja do sterowania sieciowego, którą możemy pobrać z marketu App Store bądź z Google Play. Jeżeli mamy taką ochotę, możemy ją pobrać i będąc w tej samej sieci Wi-Fi co amplituner, możemy sterować całym urządzeniem bezpośrednio z telefonu. Jeżeli tego nie chcemy robić, amplituner oczywiście będzie działał w 100%, natomiast jest to po prostu udogodnienie dla użytkownika, który ma wiele pilotów bądź takich pilotów nie posiada w ogóle. Jeżeli zrobiliśmy wszystko, klikamy zrobione i możemy śmiało zacząć działać, wyświetla nam się fragment filmu, natomiast my zatrzymamy się na momencik i zajdziemy w ustawienia. O ile ustawienia audio są troszeczkę mniej istotne w tym momencie, my się zatrzymamy głównie na ustawieniach HDMI. Jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia HDMI, mamy przede wszystkim tryb obrazu. Zalecam, aby był on wyłączony, z tego względu, że jest to najzwyczajniej w świecie filtr, który możemy sobie narzucić na dany obraz. Zasadniczo takie filtry są w telewizorze. Telewizor według mnie poradzi sobie lepiej niż amplituner i polecam gorąco, aby korzystać z filtru w telewizorze. Nowe telewizory OLEDowe naprawdę mają rewelacyjne funkcje filtrów i ulepszania obrazu, dlatego zalecam, aby to telewizor odpowiadał właśnie za te funkcje. Jeżeli sobie zejdziemy niżej, mamy ustawienia HDMI, mamy źródło pastru, wybór zasilania RC, sterowanie HDMI, przełączanie TV audio, sterowanie wyłącznikiem zasilania, oszczędzanie energii oraz mamy proste menu. Już tłumaczę. Źródło pastru jest to po prostu
wybór źródła zaraz po włączeniu, czyli jeżeli oglądamy odtwarzacz Blu-ray i wyłączymy amplituner, po włączeniu źródło zostanie automatycznie zapisane jako HDMI odpowiadające za Blu-ray. Ono się nie przełączy w tym momencie na jakieś dane domyślne. Przełączanie TV Audio jest to przełączanie automatyczne w momencie, jeżeli nie gramy na konsoli, tylko włączamy tryb oglądania na przykład na Netflixie. W momencie otwarcia aplikacji amplituner wykryje, że używamy Netflixa i przełączy się w sygnał odbiornika bezpośrednio z telewizora. Sterowanie HDMI jest to bardzo istotna rzecz, aby ona była włączona, z tego względu, że jeżeli ona nie będzie uruchomiona, nie będziemy mogli sterować jednym pilotem ani odbierać sygnału zwrotnego. My się cofniemy do poprzedniego menu z tego względu, że chciałbym przedstawić Wam bardzo ważną funkcję, jaką jest kreator ustawień. Zobaczcie sytuację. Kupujemy kino domowe na przykład 5.1, ale po pół roku chcielibyśmy dokupić sobie głośniki warstwy Dolby Atmos. I co zrobić z całym amplitunerem, aby nie resetować wszystkich ustawień, a dodać tylko głośniki, aby funkcjonowały w całym systemie niezależnie. Wystarczy kliknąć menu ustawień na pilocie, zjechać na sam dół i kliknąć kreator ustawień, wybrać sekcję rekalibracji naszego systemu, dodać warstwę Dolby Atmos na menu kontekstowym, graficznym, które mieliśmy wcześniej. I w tym momencie rozpocznie się ponowna kalibracja tego systemu z uwzględnieniem nowych głośników. Tak możemy zrobić każdą sekcję od połączenia internetowego po sekcję wyboru głośników. Jest to bardzo pomocna rzecz w momencie, gdzie na przykład zrobiliśmy jakiś błąd albo chcemy rekalibrować nasz system od samego początku. Jeżeli chcemy wyjść z menu amplitunera, musimy wcisnąć przycisk Back na pilocie, aby wyjść całkowicie do ostatniego portu HDMI, z którego był odtwarzany sygnał. W naszym przypadku jest to HDMI numer 3 o nazewnictwie Blu-ray, więc cofamy się bezpośrednio do niego i amplituner automatycznie odtwarza nam ostatnie źródło, które było podłączone przed wejściem w ustawienia. Także film w tym momencie jest odtwarzany, wiemy, że wszystko działa, wiemy, że nie ma żadnych problemów z odtwarzaniem dźwięku, dźwięk nie przerywa, jest bardzo dynamiczny, jest bardzo żywy, wiemy, że wszystko zostało skonfigurowane i skalibrowane w prawidłowy sposób. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw suba, zostaw lajka pod filmem, na pewno nam to pomoże dotrzeć do większej ilości osób, które potrzebują pomocy z doborem, z konfiguracją czy z kalibracją amplitunera. Ja się z Wami żegnam, na pewno będę wrzucał więcej takich filmów, więc obserwujcie nasz kanał, kliknijcie suba i oczywiście do zobaczenia. Cześć!